The Ruby Lounge Hair and Beauty. In Armadale, yes? Oh, yeah. W Armadale. No, słuchajcie, najpiękniejszy salon będzie w Percie. Stop it. Najpiękniejsze kobiety będą stąd wychodzić. O, a jak? Nie salon. No i oczywiście włoski zrobione. Byłam u mojej fryzjerki, Polki Agnieszki, która... Mogę użyć twojego imienia? Mogę? Ale opowiedz. Mogę? Mogę? Dobra. Możesz, A potem nazwę twojego salonu też podam. The Ruby Lounge Hair and Beauty. Jeszcze raz? The Ruby Lounge Hair and Beauty. In Armadale, yes? Oh, yeah. W Armadale. No, słuchajcie, najpiękniejszy salon będzie w Percie. Stop it. Najpiękniejsze kobiety będą stąd wychodzić. O, a jak? Nie salon. Którą bardzo serdecznie pozdrawiam, polecam każdemu. Jeżeli będziecie zainteresowani, nie znacie, Agnieszka jest tutaj na South Perth, czyli South East Metro Perth, więc jeżeli ktoś jest z tych rejonów, jest zainteresowany polskim fryzjerem, Agnieszka jest w trakcie otwierania swojego salonu, więc to Wam też wszystko pokażę. Dostałam zgodę od Agnieszki, więc mogę ją zapromować. Ja nie biorę czynnego udziału w jakichś tam klubach polskich czy coś takiego, ale też wspieram polskie biznesy, polskich wykonawców, producentów różnych rzeczy. Trzeba się wspierać pod każdym względem. Agnieszka jest przesympatyczną kobietą, która ma bardzo dużą wiedzę, ma swoją historię emigracyjną, o której porozmawiamy w przyszłości. Ja do Agnieszki chodzę regularnie, raz co 4, co 5 tygodni. To jest coś, co mnie relaksuje, uspokaja i to jest mój wypoczynek. Do tego też są masaże. Masaż też jest takim fajnym czasem na zrelaksowanie się, odprężenie po całym tygodniu, czy nawet w środku tygodnia, czy na weekend. To już zależy od czasu, jak mi czas na to pozwoli. No to idziemy na masaż. Ja chciałam taki bardziej Queenslanda, nie w takim, wiesz, shopping center. No. Beautiful. Później, nie? Aha. Pięknie. No nic, wysłałam totolotka, ale oczywiście nic nie wygrałam. Znaczy wygrałam $14, przepraszam, wygrałam $14. No, czekam na te miliony. Kiedyś mi ktoś powiedział, że będę bogata. No to czekam na te moje bogactwo. No, ale ja mówię własnymi rękoma, to chyba najszybciej się dorobimy niż liczyć na wygrane i taki mały hazardzik. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Dzisiaj będzie taki krótki vlog i oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję osobom, które się podpisały na temat właśnie starej emigracji, powojennej emigracji i napisaliście swoje historie, o których zrobię osobny odcinek, dlatego że no, przeczytam po prostu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, przeczytajcie komentarze. Naprawdę są bardzo ciekawe, interesujące. Ludzie przechodzili różne gehenny związane z emigracją, no bo taka jest emigracja. Emigracja to jest ciężka praca, to jest samotność, to jest odległość. Tak można w tych 3 zdaniach właśnie określić stan emigracyjny każdego jednego człowieka, który wyjechał ze swojego rodzinnego kraju. I
mówienie sobie wzajemnie, że po co i mogłaś zostać i żyć w tym kraju, wspierać ten kraj. Tak, macie rację, ale tak jak mówię, każdy z nas ma inne priorytety, życie jest tylko jedno i czasami warto spróbować, warto dążyć do swoich marzeń. Nie na wszystko człowieka stać, żeby sobie po prostu latać w tom i z powrotem. I ja nie mówię tylko o Polakach, bo osoby, które wyemigrowały, również są zobowiązani do nowych reali i muszą niestety się podporządkować pod niektórymi kwestiami. I nawet jak jeżeli emigrujecie w rejonie Europy, również emigracja powojenna też dla nich nie była łatwa, bo to było wszystko odbudowywanie od nowa i bez względu na to Australia nie jest starym, można powiedzieć, jest bardzo starym kontynentem, ale ma bardzo krótką historię, co chodzi o białego człowieka, więc ta historia dopiero się tutaj rodzi, ona będzie, ale idzie małymi kroczkami. Oczywiście od tysięcy lat tutaj na tym kontynencie żyli aborygeni, żyli ludzie, którzy funkcjonowali, żyli w takich surowych warunkach i żyli, tak? No więc emigranci, którzy tutaj przypłynęli, mówię, powojenni, którzy mieli bardzo ciężką, każdy etap emigracji ma swoją historię, ma swoje dobre i złe strony. I ja w tym momencie powiedziałam, że my mamy łatwo. My mamy łatwo, co chodzi o wiedzę. My mamy bardzo dużą wiedzę na tą chwilę, możemy się dowiedzieć dużo rzeczy, nie jedziemy w ciemno. Lata 80. i 90. również były takie, można powiedzieć, przelotu tutaj w ciemno. Ale tutaj już ludzie przylatywali, nie pływali statkiem po 2 miesiące. W momencie lat 80. ludzie już przylatywali tutaj samolotami, już mniej więcej mieli jakiś zarys tego, czego się mogą spodziewać, chociaż nie był to pełny zarys, tak jak na dzień dzisiejszy. Więc bardzo serdecznie dziękuję Wam za te komentarze i super, cieszę się bardzo, bo ludzie ze Stanów, ludzie z Europy pisali właśnie komentarze, swoje przeżycia i one są naprawdę bardzo, bardzo interesujące i na tym mi też zależało. W różnych krótkich tych filmikach, tych shorts, które wysyłam, taki jeden dziennie, takie 15-sekundowe filmiki, to nakreśla właśnie i pokazuje, jak ludzie ciężko przechodzili emigrację i mówię, nie tylko do Australii, do Stanów, do Kanady, w Europie również próbowali bić się. Teraz jest, mówię, dużo, dużo łatwiej, ale łatwiej, co chodzi o wiedzę. Natomiast czy emigracja jako emigracja jest łatwa w sensie takim dostania tego wszystkiego na tą chwilę? Nie, ale przynajmniej już o tym wiecie, co musicie spełnić, czego nie. Co jest Waszym priorytetem, czego Australia wymaga, co oczekuje. Mówię, różnica jest taka, że tamta emigracja powojenna czy lat 80. dostawały citizen, czyli obywatelstwo, można powiedzieć, po przekroczeniu granicy australijskiej. Teraz na tą chwilę, żeby dostać obywatelstwo, no, trzeba przejść szereg różnych punktów, żeby one mogły nas zakwalifikować do tego, abyśmy mogli tu zostać. I to Australia decyduje, czy nas chce, czy nie. Napływ ludzi z różnych stron świata w bardzo krótkim czasie, więc Australia też sobie robi takie furtki, że może nam powiedzieć dziękuję. No tak jest, ale mówię, jeżeli spełniacie w 99% te wszystkie punkty, które oni potrzebują, myślę, że nie powinno być najmniejszego problemu. Ten 1% zawsze musi zostać na tą niepewność. Fryzurka zrobiona, no nic, zabieramy się. Chcę Wam coś powiedzieć, bo nie wiem, czy na przyszły tydzień będzie filmik, ze względu na to, że wyjeżdżam niedaleko, 200-300 km tutaj od Perth. Jadę sobie z moimi dziewczynami, jedziemy sobie robić Dzień Matki i urodziny mojej córki, która no,
powiem Wam, te dzieci nam się tak szybko starzeją. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Moja córka jak to ogląda, powiem, mamo, ale no tak, ja się nie starzeję, tylko moje dzieci. No, mówię Wam. Dobra, to zabieram właśnie na wycieczkę, jak będę jechać, bo mój pupilek jedzie ze mną, bo no oczywiście nie mam co z nim zrobić. Córki jadą ze mną, męża nie ma, więc to jest prowiant właśnie na wyjazd. Kupiłam mu taką miseczkę, jeszcze trochę suchego wezmę i myślę, że wystarczy. Prawda, Laki? Pokażę Wam marakuję jeszcze. Mój passion fruit, który uwielbiam. Już jak jesteśmy w tej kuchni, to będę chciała Wam pokazać właśnie to jest marakuja. To jest marakuja. I zaraz ją otworzę w środku i zobaczycie, jak ona wygląda. Zobaczcie. Zobaczcie. To jest marakuja, czyli passion fruit. Ja mam tutaj zasadzone passion fruit, ale jeszcze jest młody, dopiero drugi rok. Czekajcie, nie wiem, może w tą stronę będę. Będzie lepiej, co? Lepsze światło? No, może tak. Widzicie? To jest moja marakuja. I teraz ona ma takie... Kurczę, światło nie jest dobre. Chciałam takie nasiona w środku. Ten owoc ma bardzo dużo witaminy C. Passion fruit. Bardzo dobry, zdrowy owoc. To jest taki okres, ona już jest taka słodka w środku, słodko-kwaśna. Ale ja osobiście bardzo lubię. Mój mąż niekoniecznie, a ja natomiast bardzo lubię. Do lodów dodają, do deserów słodkich. Marakuja zjedzona, pusta. Wrzucamy. A jeszcze Wam pokażę permison. One są tu australijskie. Słodkie permisone, czyli kaki po polsku. Wygląda jak pomidor, ale jest pomarańczowy. Nie mam permisonów, ale kupuję. Teraz jest sezon właśnie permisony. One właśnie na jesień występują. To się normalnie obiera jak jabłko. Tylko wykrajam ten. Niektóre mają pestki. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. O, niektóre mają pestki. Ja je obieram po prostu jak ziemniaki. O. Albo jak jabłko. Nie wiem, czy to będą miały pestki, czy nie. No i tą skórkę ściągamy. Ja wszystkie skórki zbieram do mojego kompostownika. Tylko naklejkę wyrzucam. A potem wyrzucam wszystko do ogródka. Taki kolor ma właśnie permison. Teraz Wam go przekroję. Słuchajcie, najlepsze owoce. Zobaczcie, one tak wyglądają w środku. Fajne, nie? No próbujemy, czy są słodkie. Uwielbiam. Ja mówię, u Was w Polsce zaczynają się nowaliki, truskaweczki, sałateczki, szczypioreczek, rzodkieweczki. No my tutaj też mamy owoce sezonowe. Wiem, że one w Polsce też są, mają totalnie inny smak. Dlatego, że one tam nie rosną, one są sprowadzane. Natomiast tutaj te owoce są naturalne i powiem Wam, są przepyszne, ale są sezonowe. Po sezonie kosztują znowu bardzo dużo. Zdarzają się, one są też przechowywane, tak jak jabłka i inne rzeczy. No, sezon śliwkowy już się prawie kończy. No, już też zaczynają wysprzedawać, bo to już jest po sezonie. Już za chwilę, za miesiąc mamy. No nie, no tak, za miesiąc mamy zimę tutaj.